Kto i kiedy ma się zaszczepić? Szczegóły chaosu już za chwilę. Podwyżki podatków będą albo ich nie będzie. Prezes Banaś kontra prezes Kurski? Wow. Zwierzęta nie mają praw? No, mój kot ma o tym swoje zdanie. Polak, Węgier, Włoch, 3 bratanki dadzą popalić lewackiej Unii. Sensacja! Wicepremier do spraw bezpieczeństwa narodowego Jarosław Kaczyński odnalazł się i przemówił. O tym m.in. będziemy mówić w subiektywnym przeglądzie wydarzeń, czyli w programie w telegraficznym skrócie. Niedziela, 4 kwietnia, pierwszy dzień świąt wielkanocnych. Maciej Orłoś, zapraszam. Dziękuję patronom. Każdy może zostać patronem, czyli współproducentem WTS-u. Na YouTubie suby. Na Facebooku można obserwować mój profil. Dziękuję bardzo. Zaczynamy. A zaczynamy od wybitnego poczucia humoru ministra Michała Dworczyka, odpowiedzialnego za szczepienia. W nocy ze środy na czwartek, bez jakiejkolwiek zapowiedzi, bo po co właściwie, ruszyły zapisy na szczepienia dla osób od 40 do 59 roku życia, które zgłaszały wcześniej chęć zaszczepienia. Zapisy prowadzono na terminy kwietniowe. Rano podczas konferencji ministra Dworczyka okazało się, że nastąpiła usterka w systemie, a pacjenci zamiast na kwiecień powinni być zapisywani na maj. Jeszcze tego samego dnia na kolejnej konferencji stała się rzecz przełomowa. Dworczyk przyznał, że rząd popełnił błędy w rejestracji szczepień. Jako jeden z tych błędów minister wskazał komunikację. Nie no, panie ministrze, bez przesady. Komunikacja to naprawdę mocna strona rządu, co też pan opowiada. Żartuję oczywiście. Oczywiście cieszę się, że rząd zauważył problem komunikacji. Szkoda, że tylko w kwestii rejestracji szczepień, ale o tym będzie później. Pana ministra naszła taka refleksja podczas konferencji. Komunikacja zdecydowanie wczoraj powinna być bardziej efektywna, bo bez niej mieliśmy do czynienia z pewnym chaosem czy zdezorientowaniem. Przepraszamy, powiedział Michał Dworczyk. Pokajawszy się przed suwerenem, niewzruszony kontynuował konferencję, tłumacząc zawiłe zasady systemu szczepień. Podsumowując to całe zamieszanie, powiem tak. W wyniku błędu Polacy przez moment mogli pomyśleć, że rząd działa w sprawie szczepień sprawnie, przez chwilę. No, ale żeby było sprawiedliwie, dodam, że ja zapisałem się na szczepienie przez infolinię 989 niezwykle szybko i byłem pod wrażeniem sprawnej, bardzo sprawnej obsługi pacjenta. Nawet termin mogłem sobie wybrać i jeszcze zaraz po rozmowie dostałem SMS z potwierdzeniem i informacją, jaką szczepionką będę zaszczepiony. Tak więc, żeby nie było, program WTS czasem potrafi powiedzieć coś na tak i nawet pochwalić. No dobrze, dosyć tego dobrego. Było miło i już wystarczy. Powiedzmy sobie jasno, rząd ma problem nie tylko z organizacją samej rejestracji szczepień. Przypomnijmy sobie, korzystając z okazji, ten jasny i bardzo klarowny plan rządu. Redakcja WTS zrobiła porządną dokumentację, dzięki czemu mogę wam teraz dokładnie po kolei odtworzyć, jak to było. Szczepienia rozpoczęły się pod koniec grudnia. Kolejność została określona w przyjętym przez rząd 15 grudnia Narodowym Programie Szczepień. Z czasem okazało się, że rząd nieprecyzyjnie określił grupy, ale nie myli się ten, kto nic nie robi. Tak więc 14 stycznia pojawia się pierwsze rozporządzenie, w którym nauczyciele wskakują przed funkcjonariuszy publicznych, a także zostaje wprowadzony szczegółowy podział na grupy. Wydawałoby się, że wszystko jest jasne, kolejka ustalona, harmonogramu brak, bo po co, sprawa załatwiona, ale nic bardziej mylnego. 22 stycznia, 29 stycznia, 5 lutego i 11 lutego pojawiają się kolejne zmiany. Okazało się, że w Polsce chyba przybyło ludzi, ponieważ rząd przypomniał sobie o nich i dodał nowe grupy do szczepień w etapach 0 i 1. Dobra, teraz wszystko ustalone, mamy to. Szczepimy. Jednak nie. 5 marca pojawia się kolejna nowelizacja przenosząca kilka grup przed osoby w wieku 60-69 lat. Następnie mamy rozporządzenia z 10, 11 i 19 marca, w których doprecyzowano definicję kategorii osób urodzonych w latach 1942-51 lub osoby powyżej 18 roku życia urodzone po 1951 roku ze stanami zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19. 20 marca po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego nastąpiło przyspieszenie rejestracji osób 60+. Od 22 marca mogli się rejestrować urodzeni
w latach 1955-56, dzień później roczniki 57-61, zaś od 25 marca seniorzy 70+. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, szczepienia służb mundurowych rozpoczęto już 24 marca, czyli 5 dni przed terminem, o którym była mowa na początku marca. No ale to chyba dobrze, że przed terminem, prawda? Rząd tak skutecznie działa, że wyprzedzamy kalendarz. 25 marca kolejna zmiana. W etapie pierwszym dochodzą osoby ważne dla państwa. Trochę późnawo, ale też nie przesadzajmy. Kto mógł 3 miesiące temu przewidzieć, że nagle pojawią się jakieś osoby ważne dla państwa? Tak serio, podsumowując to wszystko, rząd nie tylko nie trzymał się kolejności szczepień, które sam określił w rozporządzeniach, ale pozmieniał również harmonogram. Minister Dworczyk stwierdził przy ostatnim zamieszaniu z zapisami, że nastąpił błąd systemu. Jak patrzę na ten, powiedzmy sobie jasno, burdel, to zdaje mi się, że największym błędem w systemie to obecnie jest niestety rząd. Jak już mówimy o błędach w systemie, to może warto wspomnieć o wiceministrze edukacji i nauki Tomaszu Rzymkowskim. Nie docenialiśmy do tej pory pana wiceministra. Okazał się nie mniejszą perełką niż sam minister Przemysław Czarnek. Pan wiceminister na łamach naszego dziennika zapowiedział przegląd treści zawartych w podręcznikach dla najmłodszych. Przyznał, że jest zbulwersowany informacjami związanymi z prawami zwierząt w podręcznikach. Pan Tomasz, doktor nauk prawnych, przypomniał nam, że według nauki prawo jest przypisane Bogu i ludziom. Zwierzę nigdy nie może być podmiotem praw. Pojęcie prawa zwierząt nie istnieje. Tak powiedział pan wiceminister edukacji. Nie wspomniał według jakiej nauki, na którą się powołuje, stawia taką tezę. Ale, panie ministrze, chwileczkę. Panie ministrze, niech pan spojrzy na tego kota. To jest mój kot. Czy pan wie, co by było, gdybym ja mu powiedział, że on nie ma żadnych praw? On by pękł ze śmiechu. Nie wie pan zresztą, że tak naprawdę to nie kot... Chwileczkę, poczekaj. Nie kot mieszkał u kogoś, a u człowieka, tylko człowiek mieszkał u kota. Niech pan pana prezesa Kaczyńskiego zapyta. Pan prezes też tak na pewno ma. To on mieszka u kota. Chociaż nie bez przesady. W przypadku pana prezesa to jest pewnie odwrotnie. Właśnie, przy okazji. No nie wiem, co by pan prezes powiedział, jakby pan mu powiedział, że zwierzęta nie mają praw. No nie wiem. Pamięta pan, kto walczył jak lew, nomen omen, o 5 dla zwierząt? Pamięta pan? Wszyscy pamiętamy. Tego nie da się zapomnieć. To znaczy, trochę zapomnieliśmy o temacie 5 dla zwierząt, ale jak to było w tym słynnym dowcipie? Niesmak pozostał. Słyszałeś? Pan wiceminister edukacji mówi, że ty nie masz żadnych praw. No proszę cię. Przecież to łapki z pazurami opadają. O tak. Prawda? No. Do pana prezesa, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego jeszcze wrócimy, bo mamy sensacyjną informację, ale to za chwilę. Teraz pytanie zasadnicze. Czy jest ktoś, kto może nas obronić przed tym całym szaleństwem, które mamy w naszym kraju? Znajdzie się jakiś bohater? Borys Budka? Rafał Trzaskowski? Może Szymon Hołownia? Nie. Błagam, panowie. Nie macie szans. Bohater już jest. Iron Man, Superman, Spider-Man, Batman w jednej osobie. Prezes Najwyższej Izby Kontroli. Boże, uchowaj. Marian Banaś szykuje rządowi jesień średniowiecza. NIK planuje ofensywę i skontroluje m.in. aferę finansową w CBA, niejasności w sprawie elektrowni w Ostrołęce, skok Wołomin, respiratory Szumowskiego oraz Get Back. Między innymi. W sferze zainteresowań pana prezesa mogą być bowiem także TVP i Centralny Port Komunikacyjny. TVP. Prezes Banaś kontra prezes Kurski. To mi się podoba. Zapowiada się jazda bez trzymanki. Lepsza nawet, powiedzmy sobie jasno, niż w hotelu Paradise. Wiem, trudno to sobie wyobrazić. Wiem, ale naprawdę tak uważam. Plany prezesa Banasia to doskonała okazja, by podsumować dokonania ekipy rządzącej. Tak, znowu będzie wyliczanka, no ale co zrobić? Czasem trzeba. A więc
Co my tam mamy? Niewyjaśnioną do dziś sprawę kradzieży ponad 9 milionów złotych z kasy CBA. 100 milionów złotych zapłaconych handlarzowi bronią za 1200 respiratorów, z których dostarczonych zostało 50 sztuk. 68 milionów wywalone przez Jacka Ogarnę-Sasina na wybory, które się nie odbyły. Get Back i afera, na której 9,5 tysiąca osób straciło majątek życia, szacowany na około 25 miliardów złotych. Wydane przez spółki Skarbu Państwa 1,3 milionów na elektrownię Ostrołęka, która nigdy nie została ukończona. Afera Skok Wołomin, która kosztowała klientów ponad 2 miliardy złotych. No i jeszcze mamy wątpliwości dotyczące wydatków związanych z Centralnym Portem Komunikacyjnym i zarządzania dziurą w ziemi przez zarząd dostający spore wynagrodzenia, a także wydatki TVP czy Polskiej Fundacji Narodowej finansowanej z pieniędzy spółek Skarbu Państwa. No, ale na szczęście mamy superbohatera Banasia. Krystalicznie czyste sumienie i nieskazitelny charakter. A nie, chwileczkę. Czy to nie Marian Banaś wynajął kamienicę kumplowi z półświadka? Jego bliscy współpracownicy z czasów pracy w Ministerstwie Finansów nie prowadzili przypadkiem mafii VAT-owskiej, choć teoretycznie urząd z nimi walczył? Niedawno mieliśmy prima aprilis, więc można by było pomyśleć, że to wszystko, ten tak zwany całokształt, to jest jakiś żart. Prima aprilis. Niestety, bardzo mi przykro. To ani nie są żarty, ani to nie jest śmieszne. Już od jakiegoś czasu mówi się o zmianach w systemie podatkowym, krótko mówiąc o podwyżkach. Szczegóły tych podwyżek mają być znane pod koniec kwietnia lub na początku maja, a zmiany mogą wejść w życie od przyszłego roku. Zdaniem Rzeczpospolitej reforma podatkowa ma być neutralna dla budżetu, ponieważ koszty zmian zostaną przerzucone na średnio zarabiających Polaków. A więc, jeśli dobrze rozumiem, nic się nie zmieni, bo jak zwykle za wszystko na końcu zapłacimy my, społeczeństwo. Całość doskonale objaśnił suwerenowi minister finansów Tadeusz Kościński, który stwierdził stanowczo, że ostatnie zapowiedzi zmian w podatkach nie stoją w sprzeczności z wcześniejszymi obietnicami rządu, że podwyżek podatków nie będzie. Oto słowa pana ministra. Ja nie podnoszę podatków. Jakbym podnosił podatki, to bym miał wpływ na finanse publiczne. Czyli pan minister podniesie podatki średnio zarabiającym, ale tak naprawdę to nie podniesie, bo to by miało wpływ na finanse publiczne, a pan minister finansów przecież nie chce mieć wpływu na finanse. Podsumowując, dla tych, którzy może jeszcze mają jakieś pytania. Szanowni państwo, podwyżka podatków będzie, ale jej nie będzie. A teraz o czymś, co nie będzie, tylko już się dzieje, zaczęło się. Rząd nas spisuje, ale tym razem nie tylko za pomocą policji na ulicach. 1 kwietnia rozpoczął się spis powszechny. Musimy dokonać go online. W przypadku, gdyby okazało się to niemożliwe, możemy poprosić o spis telefoniczny lub wizytę rachmistrza w mieszkaniu albo domu. Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy i niewywiązanie się z tego obowiązku podlega karze w wysokości nawet 5 tysięcy złotych. Aż strach się bać. Powstała przy tym ciekawa inicjatywa, którą nagłaśnia popularny profil na Instagramie Make Life Harder. Świetny zresztą, polecam. Który zachęca do pokazania w spisie czerwonej kartki Kościołowi katolickiemu i zadeklarowaniu w formularzu ateizmu. Nie będę zdradzał, czy jestem za, czy przeciw. Powtórzę tylko, bardzo lubię ten profil. Trzeba mieć nadzieję, że w tym przypadku nie nastąpi błąd systemu, ale jest na to szansa, ponieważ akurat za przeprowadzenie spisu nie odpowiada minister Dworczyk, ani powiedzmy wicepremier minister Jacek Sasin. Wiem, suchar, ale od czasu do czasu dobry suchar nie jest zły. Premier Mateusz Morawiecki postanowił promować za granicą sprawdzony sposób zarządzania krajem poprzez organizację konferencji prasowych w ilościach hurtowych. Spotkał się w czwartek w Budapeszcie z premierem Węgier Viktorem Orbánem oraz z liderem włoskiej Ligi Matteo Salvinim. Rozmowa dotyczyła m.in. funkcjonowania Parlamentu Europejskiego. Po spotkaniu politycy pojawili się na konferencji prasowej i wydali oświadczenia. W sumie
Nie wiadomo na razie, po co dokładnie panowie się spotkali, jednak, jak stwierdził Salvini, chcą, żeby było ich więcej. I ja to akurat rozumiem, bo słabo się melanżuje w trójkę. Doprosiłbym jeszcze kilku kumpli, tym bardziej, że jak to stwierdził Włoch, u naszych bram jest islamizm. Podobno chce wejść bez pukania. Co więcej, jak podkreślano na konferencji prasowej, panom zależy na większej wolności kobiet i dzieci. I zgadzam się, doskonale to widać na przykład w ubiegłorocznym wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej dotyczącym praw kobiet w sprawie aborcji, lub też złożonym ostatnio w Sejmie projekcie wycofującym Polskę z konwencji antyprzemocowej. Szef włoskiej ligi Matteo Salvini oświadczył we wtorek w wywiadzie online dla węgierskiej agencji MTI, że wraz z premierami Polski i Węgier przedstawi kartę wspólnych wartości. Ewentualny sojusz PiS-u, Ligi i Fideszu krytykował w środę bardzo ostro, potwornie krytykował lider PO Borys Budka. Ale kogo to w sumie obchodzi? Premier z kumplami o wolności w Unii Europejskiej, a Komisja Europejska wysłała skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czyli do TSUE w skrócie, w sprawie działań Izby Dyscyplinarnej Polskiego Sądu Najwyższego. Zdaniem Komisji Europejskiej ustawa z grudnia 2019 roku o ustroju sądownictwa narusza unijne prawo. Dodatkowo uznała, że dalsze funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego ogranicza niezależność sędziów w Polsce. Według Komisji to poważne uderzenie w niezależność sądownictwa w całej Unii. I proszę bardzo, oto nasz komentarz w tej sprawie. Znów nam ta lewacka Unia chce życie układać. Przepraszam, ale to się nie uda. Jak się wkurzymy, to pan premier Morawiecki założy swoją Unię z Orbánem i Salvinim. Zrobimy sobie z Węgrami i Włochami wspólny rynek. Będziemy sprzedawać Węgrom jabłka, Włosi nam makaron, również na uszy, a Węgrzy dadzą know-how, jak skutecznie pozbyć się wolności słowa. I całe to europejskie lewactwo się zestra ze złości. I będzie pięknie. Antoś, część muzyczna. Bardzo proszę, Antosiu, witam. Witam Państwa serdecznie w tę niedzielną, w tę świąteczną. No witam Państwa w tę niedzielę, mam nadzieję, że wszystko Państwu smakuje jak do tej pory, że jest sympatycznie, że mazurki pyszne i żadnych rewelacji nie ma i nie będzie. Generalnie to mam nadzieję, że jest dziś pysznie, jak u Quasiego w piosence Pysznie. Koniec jak porządek, powiedz mi jaka za oknem pogoda. Niecierpliwie liczy dni, ale tylko przez kilka pierwszych chwil chcę trzymać w dłoniach zimną puszkę, nie pustkę. Zaczynam się przyzwyczajać się. I tym muzycznym akcentem kończymy to wydanie programu w telegraficznym skrócie. Żartowałem. Jaki koniec, panie Orłoś. Miało być o wicepremierze do spraw bezpieczeństwa narodowego Jarosławie Kaczyńskim. No właśnie, pan wicepremier długo milczał, nie pokazywał się, nie angażował w sprawy bezpieczeństwa narodowego, ale wreszcie jest, mamy go. Co prawda długo milczał, ale za to jak w końcu zabrał głos, to nam szczęki opadły. Pan wicepremier do spraw bezpieczeństwa narodowego Jarosław Kaczyński wziął udział w spotkaniu z klubami Gazety Polskiej na portalu Albikla. My, Polacy, długo czekaliśmy na jego ojcowską mądrość i doczekaliśmy się. Oto w telegraficznym skrócie, o czym mówił pan wicepremier do spraw bezpieczeństwa narodowego. O zagrożeniu ze strony ideologii LGBT, o rozmowach z Pawłem Kukizem oraz o tym, że ma nadzieję, że zaraza niedługo minie. Wspaniale, jesteśmy uratowani. Z takim wicepremierem do spraw bezpieczeństwa narodowego czujemy się bezpiecznie jak nigdy dokąd. Dziękujemy! 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 Kto obejrzał do końca program w telegraficznym skrócie, niech w komentarzu napisze dokładnie tak. Nie tylko prezes ma kota. Powtarzam, nie tylko prezes ma kota. Zobaczymy, kto ogląda do końca. A tymczasem udanego lanego poniedziałku, wesołych, spokojnych, zdrowych świąt. Do czwartku. Cześć!